Witam serdecznie wszystkich na naszym kanale Mastermatch. Dzisiaj mamy Kirę z nami. Kira Dzień jest dobry. założycielką oraz koordynatorką Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków i jest również twórczynią, moi drodzy, Międzynarodowego Dnia Plecaczka. Jest również bohaterką książki Justyny Sucheckiej Young Power – 30 historii, jak młodzi zmieniają świat i jest również TEDx speakerem dla młodzieży. Jest niewątpliwie mistrzynią LinkedIn, ponieważ jej profil ma już ponad 12 000 osób. I dzisiaj, Kiro, powiedz nam, jak tak młoda osoba jak ty buduje relacje biznesowe z instytucjami publicznymi, takimi jak szkoły, prowadząc tak dużą międzynarodową organizację? Na sam początek chciałabym się ze wszystkimi przywitać, kto nas dzisiaj ogląda oraz oczywiście podziękować za taką możliwość dzisiaj tutaj występować i tak trochę opowiedzieć o mojej działalności i ogólnie powiedzieć na pytania, które się pojawią. No i właśnie ja nazywam się Kira Suchobojczenko, mam 15 lat i tak jak tutaj już zostało powiedziane, mam swój międzynarodowy ruch latających plecaczków, w ramach którego organizuję Międzynarodowy Dzień Plecaka, czyli święto dla uczniów, które od 2018 roku obchodzi się 15 października w szkołach. No i właśnie, i to jest tutaj bardzo ważne to, co powiem, bo tego dnia proponuję szkołom, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, aby dzielili się swoimi pomysłami, historiami, marzeniami, pasjami, aby po pierwsze mieli taką przestrzeń dla siebie, gdzie mogą się podzielić właśnie tym, co powiedziałam, plus do tego okazję do takiej dobrej i fajnej wspólnej zabawy. No i w ogóle jak docieram do szkół i jak to się stało, że to już się tak można powiedzieć, że naprawdę się rozrosło po całej Polsce, bo coraz więcej szkół do nas dołącza z każdym rokiem, mimo nawet Mhm. pandemii. Wydaje mi się, że najważniejszym tutaj aspektem jest to, że w ogóle od najmłodszych lat, tak na dobrą sprawę, po prostu kocham ogólnie ludzi i pracę z ludźmi, a tym bardziej właśnie z osobami trochę młodszymi, trochę starszymi, nauczycielami, no bo mimo wszystko też jestem uczennicą i na co dzień się spotykam z nauczycielami, więc też jakoś próbuję budować relacje zarówno w mojej szkole, jak i w innych szkołach. I myślę, że właśnie w taki sposób, że taka właśnie u uprzejmość, ta sympatyczność, nie wiem, czy dobrze to odmieniam, Mhm. bardzo mi pomaga. Plus oczywiście, też sam pomysł, o którym powiedziałam, czyli ten Międzynarodowy Dzień Plecaka, bo ogólnie to nie jest jedyna rzecz, którą, organizuję w ramach ruchu, ale to jest taka najbardziej znana i najbardziej taka, którą, no, szkoły tak na dobrą sprawę uwielbiają. I wydaje mi się, że to też odgrywa ogromną rolę, ponieważ, no, szkoły chcą, dalej współpracować i ze mną, i na przykład z ruchem, bo widzą, że ten pomysł ma potencjał, że ten pomysł się podoba uczniom, że na przykład po organizacji, jeden raz w swojej szkole takiego Międzynarodowego Dnia Plecaka, który przypominam odbywa się 15 października, widać, że po prostu uczniowie są zainteresowani, bo to jest tak, że to są zarówno licealiści, jak i studentów jeszcze nie mieliśmy, ale mieliśmy pojedynczych zainteresowanych, ale zarówno licealiści, jak i uczniowie ze szkół podstawowych. I wydaje mi się, że właśnie to, jak jest taki fajny projekt, którym są zainteresowani przede wszystkim uczniowie, nie tylko nauczyciele, no to wydaje mi się, że to odgrywa ogromną rolę. Mhm. A co jest celem twojego działania? Celem mojego działania jest, no, przede wszystkim właśnie dotarcie do jak największej ilości szkół. Na razie to jest ogólnopolskie to, co robię i powoli do nas dołączają szkoły na przykład z Cypru, z Ukrainy na przestrzeni ostatnich 4 lat, z Francji, z Niemiec. To tak z głowy teraz mówię, ich jest troszkę więcej. E, I celem tego jest, aby no po pierwsze pokazać, że uczniowie naprawdę mają tysiące bardzo fajnych pomysłów i fajnie by było, gdyby na przykład osoby z klasy się o nich dowiedzieli, plus przy okazji w ramach tego święta, mm, uczniowie uczą się, no, też przedstawiać swój pomysł, czyli w pewnym sensie występować publicznie, a niektóre szkoły, z tego co mi wiadomo, zanim po prostu uczeń wyjdzie i tak opowie nawet 5 minut. 5 minut może się wydawać niedużo, ale przygotowania czasami do tych 5 minut trwają godzinami, więc to też bardzo długo zajmuje. I właśnie szkoły opowiadają, że na przykład wcześniej, zanim uczniowie opowiedzą na forum swojej klasy lub kilku klas, to ćwiczą na przykład godzinami u siebie, więc to jest bardzo wartościowe. W każdej szkole jest coś innego takiego wartościowego, ale moim celem, no, jest przede wszystkim, aby uczniowie, właśnie opowiadali o swoich pasjach, marzeniach, pomysłach, historiach, aby się tego, nie mogę powiedzieć, że się tego boją, ale po prostu, żeby
wiedzieli, że no mają wsparcie i mogą się tym dzielić. No i plus oczywiście, żeby bardziej nauczyciele, dyrektorzy i ogólnie szkoła się otwierała na swoich uczniów, bo no fajnie tak jest poprowadzić lekcje polskiego z uczniami, kiedy rzeczywiście wiemy, czym są zainteresowani, bo w szkołach zazwyczaj na samym początku pojawia się takie pytanie, co lubicie robić w wolnym czasie. I bardzo rzadko się pojawia pytanie, czym jesteście zainteresowani lub no ktoś powie piłką nożną, ale fajnie by było się dowiedzieć coś więcej o tym, czy wygrywa jakieś zawody, czy gdzieś jeździ, czy może udało mu się uścisnąć rękę jakiemuś sportowcowi, który jest po prostu wow. I myślę, że to jest taki cel. A i tak szybko powiem, tak przy okazji, że na przykład misja ruchu brzmi właśnie: zachęcamy uczniów do opowiadania o swoich pomysłach, aby każdy odkrył swój potencjał. O, bardzo pięknie, bardzo mi się podoba. Kira, skoro już teraz jesteś tak młoda i oddziałujesz na tak dużą skalę, powiedz mi, czy jest coś, w czym ty potrzebujesz pomocy, w czym ktoś tobie może pomóc? To jest też bardzo ciekawe pytanie, bo przede wszystkim teraz bardzo no, potrzebuję, wiem, e, bardzo ważne jest dla mnie dotarcie do szkół, bo najłatwiej jest dotrzeć do szkół, kiedy ktoś z tej szkoły, kiedy na przykład rodzic, którego dziecko chodzi do tej szkoły lub sam nauczyciel czy dyrektor się zainteresuje, bo jeśli taka osoba po prostu, no nie wiem, Kira Suchobojczenko, 15 lat, napisze o tym, że fajnie by było, gdybyście wzięli udział w moim święcie, no to szkoła może po prostu pomyśleć, że nie wiem, to jest jakiś po prostu żart, czy no nie wiem, 15-latka coś organizuje, po prostu nie. I naprawdę, jak ja piszę do szkół, to odpowiada mi na przykład 10%, a jak jakiś rodzic lub uczeń pójdzie indywidualnie, no to wiadomo, że szkoła im odpowie, szkoła im zaufa, bo to jest uczeń ich szkoły i tak dalej, więc z tym bardzo potrzebuję pomocy. Plus zapomniałam wspomnieć, że zawsze w ramach tego Dnia Plecaka organizuję też konferencje. No i konferencje, no wiadomo, myślę, że dla osób, które organizowały już konferencje, wiedzą, że to jest naprawdę masa różnych, naprawdę to jest szereg działań, które trzeba wykonać. Nawet, nie wiem, sam kontakt z prelegentami bardzo dużo zajmuje czasu, sama organizacja z partnerami, sponsorami i tak dalej, więc w tej chwili zbieram zespół. Mniej więcej osób w moim wieku, tak myślałam, że do 25 lat, więc może gdyby ktoś z Was to oglądał i byłby zainteresowany, bo dotychczas działałam tak na dobrą sprawę sama, plus osoby z LinkedIna bardzo mi pomagały, naprawdę bardzo, w naprawdę przeróżnych aspektach, ale właśnie bardzo by mi zależało już na tym, żeby wiedzieć na przykład, że mam grono zaufanych 4 osób, które cały czas są ze mną i które na przykład jedna się zajmuje komunikacją, druga promocją, trzecia czymś tam i tak dalej. No i właśnie dlatego, gdyby ktoś z Was był zainteresowany lub może Wasze dzieci, a może nawet rodzeństwo, znajomi, to zapraszam. Plus to jest już trochę trudniejszy temat, ale chciałabym bardzo zrobić ten Międzynarodowy Dzień Plecaka takim oficjalnym świętem przez ONZ. Więc bardzo mi zależy na zdobyciu kontaktów lub osób, które mogą mi pomóc to zrobić, które wiedzą po prostu, jak wygląda cały ten proces. Dlatego też, gdyby ktoś był chętny i chciałby pomóc zrobić coś, przyczynić się do tego, żeby to święto stało się międzynarodowe, to byłabym naprawdę bardzo wdzięczna. Dziękuję, Kira. Myślę, że w naszej organizacji są takie osoby, które działają międzynarodowo, więc z pewnością kogoś dla ciebie znajdę. A powiedz mi, w czym ty możesz pomóc innym w naszej organizacji? To też jest bardzo ciekawe pytanie. Może powiem, w czym mogę pomóc na podstawie tego, o co mnie prosili i gdzie oczekiwania się spełniły. Jak już właśnie wspominałaś na samym początku, jestem na liście 25 kobiet, mistrzynie LinkedIn według Forbes Woman, jeśli tak, właśnie tak to się wymawiało. I na przykład mam ponad 12 000 osób na LinkedInie i bardzo dużo osób się na przykład do mnie zgłaszało albo się pytało, jakim cudem udało mi się rozwinąć ten profil, jakim cudem udaje mi się pisać te posty, w jaki sposób to robię, w jaki sposób docieram do ludzi, więc właśnie ten temat LinkedIna jest mi bardzo bliski, bo tam działam od 3 lat, czyli od 12 roku życia, więc gdyby ktokolwiek chciał dotrzeć tam do ludzi lub jakieś rady, cokolwiek, to zawsze można się do mnie zgłaszać. Plus na przykład zorganizowałam 9 konferencji, między innymi w Sejmie czy w Biurze Parlamentu Europejskiego tutaj w Warszawie, czy też w Google Campusie, w szkołach i tak dalej, więc wydaje mi się, że w tym, gdyby ktoś potrzebował rady może z innej perspektywy, z perspektywy 15-latki, to też bardzo chętnie bym pomogła.
Fantastycznie. Kira, ja wciąż jestem pod wrażeniem tego, jak dużo robisz, będąc tak młodą osobą. A wy, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście skorzystać z pomocy Kiri, wejdźcie na nasz profil Mastermatch Online i opublikujcie swoją prośbę o wiedzę. Zostaniecie połączeni z tak wspaniałymi osobami jak Kira. I w ten sposób zaoszczędzicie czas na znalezienie odpowiedniej osoby i będziecie bardzo mogli szybko zrealizować swoje cele. Dziękuję Ci, Kira, jeszcze raz, że byłaś dzisiaj z nami. Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkim, kto nas